Nebesak, Ostrawa. Nikomu nie trzeba mówić o tym łowisku. Myślę, że wszyscy je znają. Jesteśmy na stanowisku 17-18. Zbiornik z dużą tradycją, sięgający 1920 roku. Kiedy to był wodą tam dokładnie dla tej kopalni Franciszek. Taką pomocą w dowadnianiu kopalni. Ciekawy zbiornik, 9 hektarów. Gdzieś w granicach do 8 metrów głębokości. My siedzimy na stanowisku, ja siedzę na stanowisku 18. Jestem zaskoczony, bo według mapy powinniśmy mieć gdzieś w granicach 2 metrów. Mamy 5. Także ciekawe. Walczymy. Pierwsza wędka wrzucona. Chłopaki się rozkładają. Zaraz będzie jeszcze Adi. Piotrek, pokaż mięśnie. Jaka rekinka musisz? Piotrek kupił nowe rekiny. Także będzie ogień. Będzie ogień, tak jest. Dobra, walczymy, wywozimy, sądujemy, sprawdzamy łowisko, sprawdzamy, gdzie stoi ryba. Liczymy na te amury, które rozsławiły ten zbiornik, te czarne amury, których raczej nigdzie indziej nie spotkamy. Potem pokażemy Wam domek, zobaczycie, jak wygląda sytuacja w środku, opowiemy Wam, jak tu sanitarnie wszystko wygląda, żebyście się mogli jakoś odpowiednio przygotować do wyjazdu na ten zbiornik. No, strzałeczka i widzimy się być może przy rybce. Nebesak 16. Na razie cisza, ciepło, jak na tą porę. Maszyna rozłożona, czeka. Może coś się wydarzy. Zestawy wrzucone. Ryba jest, ale na razie bardzo ciepło, nie chce współpracować. Chłopaki rozłożeni, Adrian się rozkłada. No, ale ja nie leję dużo, bo one szybko wysychają. Czy ja dolałem tyle, żeby przypiłować, nie? Znaczy sporo, bo na tyle co ja mam, to sporo wlałem. Plany, strategie wszyscy obmyślają. Największy kombinator wywozi. A jeszcze większy za kamerą. Pan Młynek. Nie zdradzimy, co robimy. No coś tam zdradzimy może potem. Ale kolegom nie. Czekamy, no kolegom nie, ale widzą, zdradzimy coś tam. Czekamy, aż to zabrzęczy. Idzie w tę stronę chyba. Chyba, że idzie w moją stronę. To będzie leszcz. Może być. Jakby się działo, ale... Spokój. Patryk. Albo... Tam jest, ale... Będzie mokre. Podbierak będzie mokry. Jedzie, ale to pierdoła. Ale nie. Co? Tryt. Karaś, bo karaś. Ale jest. Mały, ale wariat. Właśnie mówię, coś, wiesz, coś. Nie, bo jest tak. Mały sazan. No, widzisz, gadałem ci, że będzie coś pyknie. Ty, nie taki mały, ty. Nie taki mały. Trochę waży. Tak? Mamy pierwszą rybkę. Czy nie my, Adi ma. Na rozładowanej No, mamy.
Piotrek, jak on pójdzie spać, to on się meczać pogadać. Jest pięknie ubarwiony, no. Patrz, jest tu Piotrek, weź tą wagę, bo waga nie ma sensu, żeby była. To może tyle, że jestem przyjechał. Nie, zabierz, bo to już szpetnie wygląda. Pokaż go do tego. No. ale ładnie ubarwiony, no. Jest piękny, piękny jest. Piękny jest. Jeszcze chwilę potrzebuję czasu. Bajerka. Cześć Patryku, Siema, cześć, witamy Was. witamy Was z łowiska Nebesak. No co, chcielibyśmy tak pierwszy dzień podsumować. Mamy 24 w zasadzie godziny, jak jesteśmy na zbiorniku. Pierwszy wyjazd na Nebesak naszego teamu. Pierwsze nasze spostrzeżenie, jak gdyby myśli odnośnie tego zbiornika. Jasne, mogą one być dla doświadczonych oglądających, no nie do końca może się będą chcieli z pewnymi rzeczami zgodzić. Jesteśmy, tak jak mówię, pierwszy raz. Piotrek, jak wyniki? Może pochwal się. 3 rybki się zameldowały, 2 spinki. 2 spinki, jedno tak branie konkretne. Oczywiście jak to się śpi w nocy i się nie pilnuje, no to tak bywa. Tak jest. Oczywiście pierwszy karpik 17 kg pełnołuski. Lecimy. 17 kilo! Nebesak. Na co brało? Powiedz Na co brała, obydwie te rybki mi weszły, czyli zaczynając od tego pierwszego 17 kg, no to były mieszanka Massive Bite z Dynamite'em na słodko, z domieszką wanilii z Zaclawika oraz domieszką oleju z orzecha tygrysiego. Oczywiście również Dynamite'a, bo ja lubię bazować sobie na tych przynętach, przynajmniej mi się sprawdzają, nie każdemu się muszą. Mhm. E, Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że nie jesteśmy jak gdyby, to już byśmy chcieli na samym początku też zaznaczyć tych wszystkich filmów, które będziemy kręcić, że nie jesteśmy związani z żadną marką, także są to jakieś takie obiektywne nasze przemyślenia, nie reklamujemy tutaj marki, po prostu dzielimy się z Wami informacją, na co łowimy, dzielimy się informacją, żebyście jak będziecie się przygotowywać na wyjazd, na dane łowisko, to żebyście wiedzieli, co nam pomagało w łowieniu, a nie podchodzimy do tematu, że reklamujemy tutaj cokolwiek na No, łowisku. żebyście po prostu mieli jakiś tam obraz, jak możecie się przygotować na te łowisko. Albo posłuchacie naszych rad, albo skorzystacie z innych, no to już jest wasz indywidualny wybór. Właśnie. No o to właśnie chodzi, nie? Każdy też ma coś kupione w torbie już, także trudno by było, żeby zmieniał całą torbę pod to, co się sprawdziło, nie? Tak jest. Co tam na haczyku było? Co tam na haczyku Zapała- był, to z założona? Massive Bite'a przecięta kuleczka, bananek o rozmiarze 16, podbity szósteczką waftersikiem, takim fioletowym, on się ESP nazywa, nie wiem jaki smak, bo nie jest napisane na tym, oczywiście łowię amatorsko, więc nie wszystkie smaki, że tak powiem, jestem w stanie Wam przekazać, tylko to co Mhm. piszę na pudełku, podbite takim waftersikiem, oczywiście na przyponach z nasza, haczyk typu Dyring, akurat na to mi wziął o rozmiarze haczyk numer 6. Ja jestem z tych przyponów mega zadowolony, nie są one tanie, no ale według mnie robią robotę. Robią robotę. No i głównie tak zauważamy na razie przy tym pierwszym, po tej pierwszej dobie, jak gdyby, że ryba jest najbardziej aktywna po godzinie 19, kiedy zaczyna się robić szaro. Wtedy ta ryba jest aktywna, no i całą noc faktycznie gdzieś ta ryba chodziła, słyszeliśmy ją na łowisku, no i wtedy zaczęły się tak na dobrą sprawę wyniki. No teraz mamy kolejną dobę, kolejna doba się zaczyna, jest ciepło, temperatura jest połowa kwietnia, temperatura gdzieś około, myślę, 18-20 stopni będzie, woda jakieś 22 według sondy, no i widzimy, że ta ryba znowu stanęła, łowisko stoi, są tam jakieś pojedyncze sygnały, że ryba chodzi na łowisku, natomiast nie ma jakichś spektakularnych brań, żeby cokolwiek się działo, także liczymy znowu, że bliżej wieczora, prawdopodobnie teraz sobie donęcimy, bliżej wieczora będziemy wywozić, no i będziemy liczyć znowu na to, że
że ta ryba się aktywni i będzie bliżej wieczora lepiej brała. No i, że tak powiem, dołączając, tak jak wspominałem o drugiej rybie, nie musiałem długo czekać, drugi również pełnołuski, piękny pełnołuski, garbowaty się, czy garbaty, mówiąc od rzeczy, zalogował naprawdę dosyć fajne branie, tak jak mówiłem, branie kolejny raz to o kilogram lżejsza ryba, ale również takie dosyć anemiczne branie jak na tak dużą rybę i oczywiście wspominając, tak mówiłem o pierwszym zestawie, również na ten sam słodki No, zestaw. ale może coś powiesz odnośnie pobicia PB? PB, no i oczywiście najważniejsza rzecz, tak jak ja miałem na koniec smaczki i wisienki. na koniec smaczki, wisienki, no to trzecia ryba jak na razie dotąd. Udało się spełnić moje ciche marzenie, pięknym właśnie okazałym nebesakiem mnie obdarzył swoją rybką, no to udało się pobyć kochanym garbatym lampasem, o wadze dokładnie 20 kg 200 gram. I ryba w podbieraku i w kołysce. Idę po wodę. Kurwa, jest 20. 70. Z czego jestem bardzo zadowolony, no i oczywiście zobaczymy, bo jeszcze mamy jedną dobę, Może się coś urodzi. może się coś wydarzy. No u mnie zameldowały się 2 ryby, w sumie niestety ja mam taką miejscówkę, gdzie mam zaczepy, na razie no, ciężko mam sobie z tym poradzić, bo gdzieś te ryby mi tam uciekają, także ja miałem 2 brania, oba w nocy, jedno zgubiłem właśnie, gdzieś tam ta ryba poszła w zaczep, dosyć takie mam wrażenie, że ryba była dosyć duża, bo nie potrafiłem ją jak gdyby opanować, nie potrafiłem ją zatrzymać, szła sobie sama swoim życiem, gdzieś tam odpłynęła i weszła mi w zaczepy. No trafił mi się fajny karp, lustrzeń. To zobaczycie oczywiście też, myślę, że z tych filmów posklejamy te wszystkie nasze wyniki, pokażemy wam jak tam ta nocka nasza wyglądała. Natomiast wracając do tego mojego karpia, zameldował mi się taki lustrzeń w okolicach 16, chyba 16 czy 16,5 kg. Dobra, słuchajcie, jeszcze go zważymy, ale tak na moje oko gdzieś około 13-14 kg. Podlejemy go, kołyska nam poszła. O drugiej w nocy zabrał bardzo ładny lustrzeń. Na moje kulki w sumie i kulki zanętowe, monster kraba i kulkę na włosie miałem. Adi przejmuje kamerę. Co, ważymy? I kulkę, no dobra, zważmy go najpierw, no dokładnie. I kulkę miałem kulkę monster kraba podbitą taką malutką drobnym ananasem. Tak kulka ścięta była i... Aha, tu 18,57 wychodzi bez tego. Bez około kilograma, czyli 17,5 kg byłaby, jak żeście nie odjęli. Ten amur, co go złapałeś. Możliwe, no. On tak około 15 kg myślę, że może być. A to łobuziak. No 17, 30 minus 16,5 kg. Dobra, no to ląduje. A wydawał się mały. Nie, ładny jest, no. Wydawał się mały w wodzie. A tu taka piękna sztuka. Piękny, ładnie, no. ładna łuska u góry na garbie. Trzecia w nocy, pobudka. Troszkę mu zajęło te zejście. Jak ładnie sobie gada. Tak mruczy, nie? No. Dobra, słuchajcie.
Robimy jeszcze parę zdjęć, także strzałeczka. Dobra, i ciachnij mi parę fotek jeszcze. Żegnamy się z rybcią. O, ładny karpiak. Coś pięknego. Ach. Poszła. Dzięki za odebranie. Musiałem obudzić w środku nocy. Mniej więcej też bardzo, bardzo ładny. Może nie jest to jakaś duża waga, natomiast ryba dosyć waleczna. Prawie w nocy ją 30 minut wyciągałem, także jak na razie pierwszy wyjazd, poznajemy rybę. No i oczywiście takie pierwsze moje spostrzeżenia. Ja jestem na stanowisku 18, Piotrek jest na 17. Pierwsze nasze spostrzeżenia, że jednak ja wczoraj na początku, jak wywoziłem, tu mamy 4 do 5 metrów, wywoziłem bez PV-ek, to takie mam wrażenie, że ten wynik był gorszy niż gdzieś trochę było wiatru, chyba wydaje mi się, że ta przynęta się rozpraszała w tej wodzie. W tej chwili, czy tam z wieczora, jak zacząłem wozić te PV-ki, robić PV-ki, to gdzieś tam chłopaki to robili trochę szybciej, także No ja zacząłem od samego początku z No. PV-kami obcować z racji tego, że jak wywiozłem pierwsze łódeczkę, przesądowałem, no to mniej więcej na moim stanowisku łowienia, no to się waha od 4,1 do 4,4 metra, więc no umówmy się, sypiąc całą zanętę rozmaitą, no to się nawet jest w stanie na kilku metrach rozproszyć, no to byśmy musieli naprawdę duże ilości sypać, bo to się po prostu rozproszy, żeby jakiś fajny dywan to fajny stworzyło. No, tym bardziej, że my łowimy na różne frakcje, korzystamy z frakcji od takiej najmniejszej, czyli powiedzmy zanęta, pelet, potem kroimy, kruszymy kulki, Piotrek kruszy i na koniec ta najgrubsza frakcja, czyli pełna kulka, to w tym momencie puszczając to niestety tak z łódki, no to gdzieś by się to tam rozlazło po łowisku. Także od dzisiaj już wlatują PV-ki. No u mnie ten karp głównie no to poszedł na kulki, które sam produkuję i korzystam też głównie z mączek w 95% właśnie firmy Massive Bites. Także na bazie tego wykonuję swoje kulki. No i mam tutaj, myślę tutaj właśnie jeśli chodzi o tego karpia, to oba te karpie w zasadzie wzięły mi na Monster Craba, którego robiłem i na haku też był Monster Crab podbity właśnie taką połówką z góry, żeby tą kulkę trochę tak wyróżnić, podbity takim bardzo żółtym kolorem, też kulki właśnie z Massiva, małej 15. Ten Monster to była 20, ta mniejsza kulka właśnie żółta to była połówka, teraz myślę, ananasa, o właśnie, to był ananas podbity. Także tak to mniej więcej u mnie wyglądało. No u mnie to wyglądało, oczywiście zapomniałem wam wspomnieć, że ta 20 się zameldowało, że na inny typ, bo łapę na 2 typy, oczywiście nie znając łowiska, jedna wędka leci na typowo słodkie przynęty, drugą wędkę przekombinowałem sobie, że typowo śmierdziele, czyli druga zanęta jest kuleczki, mam tak, oczywiście Massive Bites i Dynamite wjechał, czyli Monster Crab, Bolsena pokruszone z całymi, do tego dosypka F1, już teraz chyba bodajże amino kupiłem, musiałem zobaczyć, sprawdzić dokładnie, ale mi się wydaje tak amino będzie. Poszła przynęta, oczywiście Zaler Aqua, pelecik, szósteczka, no i ja to na haczyku oczywiście wjechała Bolsenka, numer 18, połóweczka podbita, również z Massive Bitesa, na pół przecięta 18 i takim zestawem kukurydza, oczywiście smak, zapomniałem wspomnieć. No i takim zestawem, no i tak wozimy, że ja sobie daję PV-eczkę, powiedzmy pół łopateczki luzem zanęty, no i tak się udało tutaj odhaczyć to moje PD, z czego jestem bardzo dumny, no ale oczywiście kolegom życzę jeszcze lepszych wyników, no bo nie o to w tym chodzi, prawda? Słuchajcie, to chyba na tyle dzisiaj. Liczę na to, że się zobaczymy potem przy kołyskach.
Za moment puścimy wszystkie te nasze relacje z nocki, zobaczymy, co tam uda się z tego wszystkiego skleić, co będzie możliwe, bo w nocy wiadomo, że te warunki są dużo gorsze. Zachęcamy Was dalej, oglądajcie film. Liczę, że druga nocka przyjdzie się zdecydowanie lepsze efekty. Strzałka. Strzałeczka. Słuchajcie, piękny odjazd. Adi holuje amura. Prawdopodobnie mamy pierwszego czarnucha z Nebesaka. Nie, zobaczymy. No tu ponad dyszka będzie. O, jest czarnuszek. Pięknie. Jest. Mamy to, po co przyjechaliśmy. Jeszcze się zahaczy. Adi, musisz lampkę u siebie na czole. Ja tak też obniżę. O, piękny. Patrz. Ciemno. No pokaż go, zaprezentuj go. Moja torpeda. No. Bajerka. Bajerka. Piękny. Pięknie umaszczony. Bajerka łuska. Marzenie, super. Graty. Graty, piękna ryba. Idziemy. Do wody. Do wody. Dajemy rady. Ale może jechać już do domu. Patrz, taki ładniutki. Te kolorki. No, kolory mają piękne te ryby tutaj, naprawdę. Patryk, wygrazuj mi to. Pana to. I do widzenia. Uwielbiamy. Wygrazuj mi to, patrz, Adi szybka. Ja? No, jest dom. Zaś coś kurde ciągnie. Starego kalosa. Jest widać. Widać i kolejny amur. Czekaj. Bier go. Pięknie. Ja. Wyciąg normalnie z tych rożek. Daj tego. Pięknie. Widzicie? Odik kotlet zaś ktoś wyciągnął. Wypiąłem go. Dobra, podziało się, panowie mają dobleta. Czekaj. Chodź, dawaj mi go. Czekaj. Mojego robaczka. O Jezus. Dobra, Czekaj, ja też porządzili. tego wezmę. Zaraz będziemy ważyć. Piotrek, ta twoja stawiam, 20 chyba nie będzie, ale 17-18 będzie miał. Pięknie. Podarzyło się. Podarzyło się. Doblecik? No. Jest doblecik?
No, prezentuje się pięknie. Zbiornik, który kryje wiele ciekawych ryb, piękne karpie. W okolicach około nawet i do 30 kg. Piękne, duże jesiotry. Piękne czarne amury, których nie ma nigdzie indziej. Ale wybierając się nad to łowisko, każdy się zastanawia. Każdy się zastanawia nad tym, jak sanitarnie to wszystko wygląda. I słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że każdy w zasadzie ma możliwość skorzystania blisko stanowisk są to je. No i to w zasadzie na tym się kończy. Także wybierając się na nebesach, słuchajcie, musicie pamiętać o tym, że nie ma możliwości, żeby się wykąpać. Zwyczajnie. Trzeba mieć jakieś prysznice turystyczne, cokolwiek ze sobą, czy nawet jakieś chustki, wiecie, takie mokre, które można kupić gdzieś w sklepach, czy w Rossmanie, bo nie ma możliwości takiej higienicznej, żeby jak gdyby wziąć i się wykąpać. Nie ma natrysków tutaj, krótko mówiąc, także wyjeżdżając na 2, 3 dni, 4, jakieś dłuższe zasiadki, to niemożliwe jest, żeby się tutaj wykąpać. No, trzeba mieć najlepiej jakąś wodę ze sobą, prysznic, tak jak mówię, takiej turystycznej, żeby wziąć sobie prysznic. Strzałeczka. Gdzie mamy prysznic? Tini. I jest. Na łonie natury. Elegancko, co? A my tymczasem zerkniemy, jak sytuacja wygląda w środku. Słuchajcie, mamy tak, ławeczka dla tych, którzy się zastanawiają. Mamy światło, bo my jesteśmy pierwszy raz na Nebesaku. Nie mieliśmy tu okazji jeszcze być, także myśleliśmy intensywnie, jak to tu wszystko wygląda, jeśli chodzi o światło. Jest oświetlenie zewnętrzne, jest fajny stoliczek, można sobie siąść, jest oświetlenie LEDowe ze środka, także pod wieczór można sobie zapalić. Środek, wygląda to całkiem przyzwoicie, tak? 4 wyrka, wiadomo, że to są dwustanowiskowe domki, także przeważnie każdy sobie dół zajmie, a na górę sobie, wiecie, graciarnię zrobi, nie? Także domek taki w zasadzie 3x3, mniej więcej plus minus, są jakieś szafeczki, można się pochować. No i co najważniejsze pewnie, zastanawiacie się, zobaczcie, moja sonda się ładuje i mamy połączenie bezpośrednio z góry, u góry jest solar, nie ma nic innego, nie ma tutaj prądu żeby podłączyć sobie normalne gniazdo, takie jak to, tego nie podłączycie na pewno. Jedyne co, podłączamy, tylko pamiętajcie jedną rzecz, musi być z tej strony USB, a z drugiej strony te tak zwane C, nie? Czyli to albo to, co tam macie w środku, bo jak przyjedziecie z czymś takim, jak ja mam, tutaj no to jest już koniec, to już nie załadujecie nic. Także musi być z jednej strony wejście USB, a z drugiej strony właśnie wejście jakieś tam pod urządzenie, które macie. To jest bardzo ważne, żeby to sobie tutaj urządzenia poładować. Natomiast jeśli macie na przykład łódki zanętowe, czy cokolwiek, co potrzebuje normalne wejście na normalne gniazdo, to słuchajcie, nie ma szans, żeby to zrobić, trzeba to ładować tam u właściciela z boku. Z przodu jest tak zwana rybaczówka, tam siedzi gospodarz albo właściciel i tam można sobie łódeczkę ewentualnie wziąć i podładować. Mały bąk już jest. Zaraz będziemy kręcić dla Was. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda z góry. I odlot. Pokażemy, jak zbiornik wygląda
z pozycji ptaka. W oczekiwaniu na branie. Czekamy. Coś się tam dzieje. Proszę pana, co pan tam robi? Czarujemy trochę. Czarujemy. Co pan tam tak czaruje? Pan na razie nie chce brać, to może na ziemniaki weźmie. Może pieczonki Nasze, będzie. tak jest, nasze tajne przepisy na ryby. Szykujemy kociołek. W międzyczasie czekamy, może się coś urodzi. Strzałeczka. Dobra, jest. Mamy piękny łuskacz. Ile? 12 kg niecałe. Zajebiście. O, ale się najeżył. Ja cię, mamo. O, pięknie. Walczył. Super. Superancko. Nebesa. Piękna dziewczyna. O. Ładnie rozmawia z nami. Ale są pięknie ubarwione. Naprawdę. Naprawdę warto dla takiej ryby. Ląduje z powrotem. To co, dajemy go zaraz do wody? Od razu zobacz. Jedziemy z nią. Troszkę powalczyła. No spokojnie, zaraz wiesz, zaraz się wiesz. Zaraz złapię oddech. I do domu. Idź.
Dziadka przyprowadź. Tak jest. Dobrej nocy. Jak? Tak jest. Jest i łowca. Łowca skarbu. Łowca skarbów. No to co? Kwietniowy wypad na Nebesak dobiegł końca. Mamy sporo fajnych rybek. Piotrek pobił PB. Pięknie, udało się. PB. No, wszystko się fajnie udało. Zapewne wrócimy na Nebesak, być może jeszcze w tym roku. Łowisko ciekawe, które na pewno kryje sporo ciekawych, fajnych, jeszcze niedostępnych ryb. Niedostępny grunt jest, widać, że jest mocno zróżnicowane dno, mimo że metrażowo, przynajmniej na naszym łowisku jest dość równo, ale jest dosyć bogate w zarośla. No i oczywiście, co, że tak powiem, chciałbym dodać, Damianowi się nareszcie udało wypracować jedną rybę ostatniej doby, na całe szczęście, i o to w tym chodzi, że każdy przyjechał i każdy połapał i każdy jest zadowolony. Tak jest. Też były, ale to Spinki tak. popracujemy, Tak. No i wyciągniemy więcej. ostatniej doby dużo brań, ale też również bardzo dużo, jeszcze więcej spinek się nam trafiało, no ale Takich tak, pustych brań, takich nie? Że pustych była brań. rolka na przykład pod kij, a zaciągając okazało się, że nie ma ryby, także ta ryba chyba bardzo tak delikatnie pobierała i to może być tego Nie efekt. robił kolega ci jaja jakieś? Może robił. Znając siebie. właśnie. Także słuchajcie, prosimy o jakiegoś lajka, prosimy o suba, to pomoże się rozwijać Będziemy kanałowi. bardzo wdzięczni. I do zobaczenia na kolejnych łowiskach, nie? Mamy w planie w tym roku odwiedzić średnio jeszcze gdzieś około 7-8 łowisk. Będzie gajdowe, będzie Ademak, będzie Nebesak, będzie Pstrożna. Oczywiście będzie No, Pstrożna. także będą ciekawe łowiska, postaramy się pokazać Wam, jak to wygląda od kuchni, od zaplecza, jak wyglądają domki, jeśli takie będą, I na co się warto przygotować. na to się warto przygotować, no i oczywiście jak się tylko ryby będą z nami współpracować, to oczywiście będziemy starać się Wam pokazać jak najlepszej strony, także do zobaczenia. No, i chwalić przede wszystkim, na co brało. Będziemy objaśniać na co brało, na co żeśmy łapali, jakie są nasze spostrzeżenia, być może w przyszłości Wam to pomoże w wyprawie na łowisko. Wyprawie na łowisko. Dobra, to trzymajcie się, strzałka. Na Strzałeczka. razie.